Cześć, z tej strony Mateusz z Twojego sklepu foto-wideo Digital24. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam pokrótce małe urządzenie, fajny stabilizator firmy Lanparte LA3D. Tak jak widzicie, producent zadbał o to, że całe urządzenie mieści nam się w bardzo małej, kompaktowej torbie. Sprawdźmy, co ona kryje w sobie w środku. Tutaj, tak jak widzicie, każdy z elementów stabilizatora możemy sobie rozłożyć. Każdy z tych elementów ma swoją przestrzeń w tej torbie. Tak więc zobaczmy po kolei, co kryje ona w środku. Pierwszym elementem, który znajduje się w torbie, to jest główka stabilizatora, cały mechanizm stabilizatora ze specjalnym mocowaniem pod kamerę GoPro. Kolejnym elementem jest cała rękojeść stabilizatora ze specjalnym tutaj joystickiem, dzięki któremu możemy kontrolować stabilizator, jego przechyły. W środku tutaj w tej rękojeści znajdują się dwa akumulatory. Tutaj pokażę je. Dzięki tym dwóm akumulatorom, one są standardowo wyposażenie stabilizatora. Może on nam pracować przez około 2 godziny. Dodatkowym i ciekawym rozwiązaniem jest tutaj specjalna przedłużka całej tej rękojeści. Dzięki tej przedłużce możemy dokupić sobie dodatkowo dwa akumulatory o większej pojemności, co pozwala nam na pracę ze stabilizatorem przez około 8 godzin. Dodatkowo w torbie mamy specjalny taki długi kabel ze złączkami tutaj. Te złączki są po to, żeby z jednej strony możemy sobie zamontować stabilizator, z drugiej strony możemy zamontować tutaj rękojeść, cały joystick i dzięki temu możemy pracować z urządzeniem zdalnie, czyli możemy je zamontować na przykład na dodatkowym jakimś tam kiju, selfie czy jakimś monopodzie. W torbie znajduje się też zewnętrzna ładowarka na akumulatory, pasek pod torbę tutaj, żeby łatwo ją można było nosić ze sobą na ramieniu czy na szyi. Dodatkowo mamy też okablowanie. Tutaj mamy standardowy kabel jack, przepraszam, nie jack, tylko USB na mini USB pod ładowarkę zewnętrzną. Mamy zestaw imbusów do urządzenia oraz dodatkowo mamy specjalny kabel, dzięki któremu możemy podłączyć kamerę GoPro pod joystick i czerpać, że tak powiem, energię z akumulatorów tutaj ze stabilizatora. Jesteśmy już po rozpakowaniu pudełka, widzieliście, co znajduje się w środku. Teraz sprawdźmy, jak to urządzenie sprawuje się w praktyce, jak działa, jak jest kalibrowane. Podstawowym tutaj elementem jest takim, że jeżeli złożymy całe urządzenie, musimy je włączyć tutaj od dołu. Jest specjalny przycisk, na tutaj joysticku pojawia nam się zielone światło. W tym momencie mamy informację, że cały stabilizator jest w tak zwanym standby'u. Tutaj mamy dodatkową diodę koloru zielonego, która pokazuje nam, że urządzenie będzie pracowało w normalnym trybie, czyli od góry, bo dodatkowo urządzenie ma również możliwość pracy od dołu, co pokażę za chwilę. Po włączeniu urządzenia musimy przycisnąć przez 3 sekundy przycisk na joysticku MOD. W tym momencie urządzenie się skalibrowało i tak naprawdę działa w pierwszym tutaj trybie zielonym. Tak naprawdę tryby mamy pracy tutaj na gimbalu pokazane za pomocą diody. Zielona dioda wskazuje nam to, że urządzenie pracuje w pierwszym trybie, czyli w trybie śledzącym. Czyli tak jak widzicie, we wszystkich tutaj płaszczyznach, osiach gimbal śledzi nam ruchy. Żeby przejść do trybu drugiego, wystarczy 2 razy nacisnąć przycisk MOD. Kiedy naciśniemy, zapala nam się dioda czerwona. W tym momencie mamy informację, że to jest tryb drugi, który blokuje nam jedną z osi, czyli oś pionową.
czyli lewo, prawo, gimbal nam śledzi, tutaj trzyma nam ciągle tą samą oś. Dodatkowo w każdym z tych trybów mamy możliwość tutaj korekcji sobie kątów kamery za pomocą joysticka. Włączmy teraz tryb trzeci. W tym momencie musimy wcisnąć przycisk mod 3 razy. Tak jak widzicie, pojawiła się dioda niebieska i w tym momencie mamy zablokowane wszystkie osie. Mamy zablokowane wszystkie osie na urządzeniu i w tym trybie mamy możliwość również sterowania tutaj za pomocą joysticka przechyłem i śledzeniem gimbala. Czyli tak jak widzicie, poruszamy się w lewo, w prawo, dół i góra. Dodatkowym tutaj jeszcze elementem na samym joysticku jest takie małe pokrętło. Jeżeli przejdziemy sobie w tryb śledzenia, czyli w tryb zielony pierwszy, to pokrętło pomaga nam i służy do tego, żeby kontrolować prędkość śledzenia tutaj gimbala, poruszania się jego. Jeżeli sobie przekręcimy je na górę na bardzo szybkie, to tak jak widzicie, gimbal nam reaguje tutaj zdecydowanie szybciej na nasze ruchy. Dodatkowym elementem, o którym nie wspomniałem wcześniej, jest tutaj przy gimbalu specjalny uchwyt mocowania. Jest to standardowy uchwyt, do którego pasują wszystkie mocowania GoPro. Możemy wykorzystać gimbal, nie wiem, zamontować go na przykład na rowerze, czy na przykład można sobie tutaj dołożyć i zamontować zewnętrzny monitor poglądowy. Kolejnym trybem, w jakim może pracować nasze urządzenie, to jest tryb czwarty tak naprawdę, który pozwala pracować z urządzeniem do góry nogami. Aby włączyć ten tryb, musimy przede wszystkim wyłączyć urządzenie, włączyć je ponownie w tak zwanej pozycji standby, czyli tutaj mamy cały ten gimbal jest luźny i zwracamy uwagę znowu na diodę, ale boczną na gimbalu. W tym momencie mamy diodę zieloną, czyli gimbal powinien nam pracować tylko i wyłącznie w pozycji zwykłej, normalnej. Natomiast jeżeli chcemy ją przełączyć do góry nogami, to musimy przycisnąć tutaj na joysticku prawy klawisz przez 5 sekund. Ciśniemy przez 5 sekund. W tym momencie, tak jak widzicie, dioda zmieniła swój kolor na czerwony i to jest znak dla nas, że urządzenie będzie pracować do góry nogami. W tym momencie przez klawisz mod trzymamy go 3 sekundy, włączamy urządzenie i tak jak widzicie, mamy tutaj urządzenie do góry nogami. Możemy robić różnego rodzaju szoty gdzieś blisko ziemi. W tym momencie całe urządzenie, mówię, możemy wykorzystać gdzieś blisko jakiejś płaszczyzny, którą chcemy nagrywać. Przygotowaliśmy dla Was krótki test gimbala Lamparte z kamerą GoPro oraz gimbala z GlideCamem. Ocencie sami, jak to wyszło. Mamy także dla Was ekstremalny test. Nasz kolega podłączył gimbala Lamparte pod rower. Obok została zamontowana kamera GoPro, tak więc zobaczcie, jak sobie gimbal radzi na tego typu sprzęcie. Tak jak widzieliście, urządzenie stabilizator Lamparte jest wykonane z bardzo dobrych materiałów, wszystko ze sobą jest bardzo dobrze spasowane. Montaż kamery na tym urządzeniu jest banalnie prosty. 3 tryby pracy z tym urządzeniem pozwalają nam na bardzo kreatywne filmowanie. Dodatkowym plusem tego urządzenia jest przede wszystkim to, że możemy go używać zewnętrznie poprzez zdalny joystick.
Tyle na dzisiaj, a już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym pokażemy Wam świetny slider, dzięki któremu właśnie kręcimy tą scenę. Tak więc subskrybujcie nas, śledźcie nas, udostępniajcie i komentujcie. Na razie, cześć!